Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik na mapie, tym razem znajdujemy się w USA. Mapa nazywa się Iowa Independence. Twórcą mapy jest AJ Modding, pojemność mapy 72,34 MB, imponująco. I data wydania jest 8 czerwiec 2026 rok na wszystkie platformy. Z mapą ściągają się również dwa mody, także nie jest to coś strasznego, jeśli chodzi o konsolę. No a mapa prezentuje się w ten sposób. Jak widać, bazuje na prawdziwym PDA z terenu właśnie USA. No i co? Zaczynamy sobie. Jeśli chodzi o rodzaje roślin, to nie ma dodatkowych upraw, także to sobie wyłączamy. Przechodzimy sobie na tereny, od których zaczynamy na poziomie łatwym i tu jest to, co widać. Część na dole, 51. To jest 13 tysięcy, ten teren kosztuje. Później mamy tutaj teren 18 za 90 tysięcy. Tutaj mamy teren 22 za 81 tysięcy. Tutaj mamy teren 47 za 16 tysięcy. No i teren koło farmy to jest 58 tysięcy i sam teren jako farma 38 tysięcy. Jak sami widzicie, te ceny tutaj nie są jakieś wyolbrzymione. Mamy możliwość zakupienia sobie obrzeży. Wszystkie drogi tutaj pomiędzy polami, te tereny, co jest naprawdę dużym plusem. Jak wiecie, lubię takie możliwości z tego względu, że zawsze postawić coś, co będzie nam potrzebne do rozgrywki. No i za to zapłacimy 0, więc mamy to za darmo. Jeśli chodzi o cenę pól, nie wiem, czy uda mi się trafić jakieś pole, gdzie będzie hektar. Tu jest 2, tu jest 3 hektary, 1,9, 1,4 za 19 tysięcy. Także no, tu już widać po tym, że prawie pół hektara za 6 tysięcy, czyli około 12, niecałe, no 12, ponad, może 14. Tu jest ile? Tu jest 1,4 hektara za 19, no około 14 tysięcy będzie za hektar, także cena ziemi tu nie jest zaś taka wygórowana. Największe pole tu jest 394 tysiące, także można, no nie ma raczej droższego pola. Także no tutaj mapa jest nastawiona głównie na właśnie uprawy. Można działać w tym kierunku, a jeśli ktoś będzie chciał fabryki, no to niestety będzie musiał sobie znaleźć teren i zagospodarować sobie go w fabryki, bo tutaj mamy mało tego, za chwilę do tego przejdziemy. Kalendarz upraw wygląda tak. Jeśli chodzi o zwierzęta na poziomie łatwym, nie mamy żadnych. Jeśli chodzi o to, kontrakty są. Fabryki w posiadanych mamy biogazownię. W dostępnych nie ma nic. No i sprawdzimy, czy są znajdźki. Jest 25. Tak pisze, a jak jest, to ciężko mi stwierdzić. Dobra, to tyle jeśli chodzi o tą stronę przedstawiania mapy. To teraz przejdziemy do wizualnej. Tutaj mamy dom rolnika, mamy pick-upa przygotowanego do podróży. Stoi pod domem, także mamy coś, co możemy działać od razu, jeździć. Nie trzeba kombinować. Mamy tak, warsztat, sprzęt, od którego zaczynamy, jak widać. Taki podstawowy, chociaż nie basicowy, powiem Wam. Nie byle co. Tutaj zajrzymy jeszcze sobie po włączeniu minimapy, zajrzymy sobie do shopy, co tutaj mamy. No, tu już mamy konkretny sprzęt. Niczego sobie. Który to jest John Deere? 9, proszę bardzo. To tak jak mówiłem, nietuzinkowy sprzęt mamy tutaj do dyspozycji. Także jest co robić. No też w sumie te pola, które tutaj posiadamy, które są dostępne, żeby sobie zakupić, nie są małe, więc jest co robić. Silos 1. Później mamy tutaj rzeczy na start przygotowane. Lubię takie przygotowania. Bardzo to jest miłe, że coś takiego jest. Nie trzeba jeździć do sklepu, kombinować, już jest wszystko przygotowane. I tak wygląda farma startowa. Dobra, a my sobie teraz śmigamy na środeczek mapy i pojedziemy sobie na zachód. Jak widać, teren w miarę płaski jest, z kilkoma pagórkami. To nie będzie miało jakiegoś dużego wpływu na moc sprzętu. Duży sprzęt jak najbardziej będzie tutaj adekwatny do pracy w polu. Bardzo dobrze też się może tutaj sprawdzić Nexat. Także
hulaj duszo ze sprzętem. Jak to w Stanach Zjednoczonych, duża przestrzeń, można się bawić. Tutaj mamy biogazownię, która już jest w naszym posiadaniu, także nie trzeba zarabiać dudków, żeby sobie zakupić ją. Już zobaczymy sobie, co ona tutaj oferuje. No i lista, jak widać, jest taka. Więc tylko dostarczać produkty i heja z towarem. Dobra, jedziemy dalej. Następny postój mamy przy fabryczce. Teraz mam pytanie, czy ja minąłem? Minąłem. Tutaj mam zjechać do tej fabryki. No, musicie poczekać, bo ja będę czekał na Was. Nie mam czasu, żeby czekać tyle. Tutaj udamy się do miejsca, gdzie jest jedna z fabryczek, którą można sobie zakupić. Taka na uboczu. I to jest mleczarnia. Już zaraz zobaczymy, ile kosztuje. Mała mleczarnia, nie jest duża. To akurat jest dziwne, bo ja bym tu już coś postawił dużą mleczarnię. Fabrykę kupujemy poprzez teren, bo nie ma dostępnych. To 49 sektor za 2000, także za pół darmo fabryka. No a co oferuje standardowo? Tutaj raczej jest budynek z podstawki standardowy, więc nic dodatkowego, bonusowego tutaj nie będzie. Można sprzedać, można większą postawić, także nie ma z tym też problemu, żeby dokonać tutaj zmian. Dobra, teraz stąd będziemy musieli sobie przejechać. Musimy pokonać trasę zachodnią częścią mapy na północ. Tam na te właśnie tereny, co widać w oddali, na horyzoncie. Do tych zabudowań teraz pędzimy. I tu tą drogą koło biogazowni powinniśmy się tam dostać. Także, jak autor podkreślił, jest to jego pierwsza amerykańska mapa. Czy to jest jego ogólnie pierwsza? Nie wiem, nie mam dzielnego pojęcia. Tych map strasznie dużo zrobiłem, więc ciężko mi jest to utrwalić w głowie tego twórcę. Jak na razie to w głowie mi się wyryli tylko tacy topowi, co naprawdę robią dobre mapy. Niestety reszta to albo robią w dużej ilości mapy i nie są one takie dokładnie zrobione, ale jeśli chodzi o amerykańską jako pierwsza, to jest nawet w miarę ogarnięta, taki na styl właśnie FS 18-19. Dobra, to musimy teren sobie zakupić i tu, gdzie się znajdujemy, jest farma. 24 000 kosztuje, cena jest naprawdę promocyjna. Może na siłę szukają, żeby zaludnić ten teren. Tutaj zmieścimy 45 krów. Co tu jeszcze mamy? Dom rolnika jest. Mamy miejsce do przechowywania tych okopowych. Trochę tu słabo jest na obrzeżach tej mapy. Takie... Nie wiem, zmniejszyłbym mapę, tak jak Riot robi, i zrobił, żeby coś było widoczne, później takie rozmazane, a nie wiem, nie przekonują mnie takie właśnie mapy do zagrania, mnie osobiście, no ale osoby, które zaczynają lub coś, próbują ćwiczyć, to myślę, że jest odpowiednia mapa, żeby sobie poćwiczyć farming właśnie na takiej mapie. I mamy jeszcze również tu silos i jeszcze jedno ze zwierzątkami. Też to tak dziwnie jest poukładane, bo tutaj cofnąć przyczepą, żeby rozładować, to będzie słabo, albo załadować mleko. To taki słaby ten teren jest. 45 sztuk pomieścimy zwierząt. Także
Nie wiem, czemu to tak zostało zrobione, ale mamy. Na pewno będzie można tutaj wziąć to wszystko, pousuwać i najwyżej postawić sobie na nowo i odpowiednio poustawiać pod swoje preferencje, jeśli przyjdzie taka potrzeba. Dobra, stąd śmigamy na kolejne, bo więcej jazdy jest niż rozmowy na tej mapie. Mapa jest dość duża, ona jest z tych większych map, ale głównie składająca się z pól, więc dlatego mówiłem, że jest to właśnie mapa pod kątem samych upraw. No i dlatego ją porównuję do takiego farminga FS18, FS19, gdzie większość takich map była, czy nawet 17, bo też takie mapy się robiło. Już 19 dochodziły takie ciekawe mapy, robione przez niektórych twórców, którzy chcieli się wybić i wtedy jak już się wybili, to wow, teraz to już takie mapy robią, że bardzo przyjemnie się gra na takich mapach. No ale to wiadomo, każdy musi kiedyś zacząć. Także idziemy właśnie z zachodu na wschód i wschodnią częścią mapy pojedziemy sobie na południe teraz. Minęliśmy główną farmę, od której zaczęliśmy, czy zaczynamy, a tutaj jedziemy właśnie wschodnią częścią mapy na południe i będziemy mieć po drodze zaraz po prawej stronie niewielką farmę lub zabudowanie, już teraz nie pamiętam, coś z dwóch. Jeszcze trochę. Tak jak mówiłem, dużo jazdy, więcej jazdy niż pokazywania. A nie, to jest fabryka, ok. Czyli tutaj mamy młyn. To też zakupujemy poprzez kupno ziemi. To jest 55 i to kosztuje 5600, także promocja. No tyle dobrze, że ta ziemia jest jednak tania i to może przyciągnąć klientów. No i standardowa receptura robienia mąki. I jedyny plus, jaki widzę w tej mapie, to jest to może tak zrobione, że dzięki temu, że możemy kupić te drogi, to wszystko, także jesteśmy w stanie wykupić cały teren na mapie, to dzięki temu możemy sobie tutaj sami dokonywać zmian i działać sobie na swój sposób, czyli puścić wodze fantazji i zaadoptować sobie tą mapę pod swoje potrzeby i swoją rozgrywkę i możliwości, jak to się mówi, nie inżynierskie i no, osoba, która architekcyjne, zdolności tutaj wykorzystać. Tu mamy kolejną farmę. Silos troszeczkę jest nietęges, bo tutaj problem będzie z podjechaniem. O, właśnie. Ale to trzeba by było sobie po prostu wziąć. To nie ma żadnych dodatkowych budynków, więc można to usunąć albo coś zrobić z powierzchnią. 10 000 za ten teren. No i tak jak widać, mamy silos, dom rolnika. Tu jakiś skup jest jeszcze. Co to jest za skup? Pisze tu jakaś nazwa. Aha. Mleczarnia tu jest. A to coś nowego. W ten sposób wygląda mleczarnia. Dobra. No i też farmę mamy, nie? To zaraz. A to jest tylko skup. To raczej nie będzie produkcji. Nie ma dziś schowanego triggera do produkcji. Dobra. Właśnie przez takie coś to odkrywamy wizję twórcy i się zastanawiam po prostu, co on myślał, żeby coś takiego stworzyć. Ale to trzeba troszeczkę pomyśleć i na pewno coś się wydedykuje właśnie, jaki był zamysł tego. Trzeba troszeczkę się zagłębić w myślenie. Tylko tyle. Z tego, co tu widzę, to domyślam się, że tu będzie handlarz zwierzętami, bo są różne zwierzęta.
i jest tutaj w jednym miejscu po środku. Czyli tak to wygląda. Teren można sobie również go zakupić. 25 000 kosztuje. No i ikonki wtedy wyskakują, gdzie co jest. Nie ma możliwości zakupu gnojowica ani obornika, ale można postawić, jeśli zajdzie taka potrzeba. To jest właśnie plus tego, że mamy dostęp do tego terenu, jeśli zakupimy. Tu mamy teren kolejny do odwiedzenia. 52. I tu mamy wiaty. O, rany, nie przejadę tędy. Niedobrze. Muszę wjechać następnym wjazdem. Sorki. Tu jest. No i tu odsłania nam się silos. Tu też jest jakiś skup. Zaraz zobaczymy, jak się nazywa ten skup. To jest jeden. Iowa Mills. Tutaj mamy kolejny. Co to jest za skup? Aha, to jest ten silos. A tu jest kolejny jakiś silos flat bottom. Także tak to się przedstawia. A, to jest ten silos, gdzie uzupełniamy go ślimakiem. No i szopa, jedna, druga. Także kolejna taka farma do wykorzystania, lub po prostu możemy sobie zagrać ze znajomymi na wspólnej mapie bez jakichś tam ograniczeń. Tutaj mamy sklep. Ten teren posiadamy już, więc nie trzeba go zakupywać. Tu właśnie znajomy zestaw sklepu właśnie. To chyba było we francuskiej mapie jakieś te budynki. One są właśnie dostępne na ModHubie do wykorzystania. No, francuska mapka była bardzo ładna. Ciekawa mapka. Dobra. Jedziemy dalej. Tutaj mamy kolejne miejsce, ale to jest skup. To jak kupimy, to ikony się pojawią. 9000. No i jest ikona skupu. Także jeśli coś tu nam nie będzie pasować, zawsze można to zmienić, tak jak to mówiłem wcześniej. O rany, ale droga. Taka starawa. Wiekowa. No i tyle. I to jest koniec mapy. Nie ma co więcej jeździć. Zaraz to tutaj mam tryb budowy, włączamy. No i jest. Teren jest nawet dość ciekawy ze względu na tą rzekę. Fajnie to jest zrobione, to mi się podoba. Tutaj mamy jeszcze możliwość kupienia domu jako domu rolnika. W takiej postaci sam dom, bez farmy. Też jest taka możliwość. Tu jest ta mleczarnia. Tu jest ten biogazownia. Pola mają ciekawe kształty. Sklep. Tu jedna farma. Tutaj handel zwierzętami. Także prosta mapka, tak jak mówiłem. Ciekawa do zabawy, jeśli chodzi o początki, o start, o uczenie się farmingu. To jest, myślę, że dobra pozycja ze znajomymi. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Dzięki za łapeczki, subskrypcje, komentarze, podbicia. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Cześć.